Program ten powstał przy wsparciu moich patronów. Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał i moją działalność, będzie mi miło. Lista bohaterów na końcu odcinka. Cześć! W świecie instrumentów klawiszowych znajdziemy wiele klasyków. Na przykład Fender Piano. Organy Hammonda. Czerwony Nord? Nie, on jeszcze klasykiem nie jest. Oczywiście, piano Wurli. Przecudnej urody Yamaha CP70 bądź CP80. Ale do pełni smaku brakuje nam Mellotrona. Mellotron, cóż to takiego? To pierwszy sampler. Instrument, który odtwarzał swoje próbki nie z pamięci, takiej pamięci jak znamy teraz flash, RAM, ROM czy twardy dysk, tylko z taśmy. To było coś niesamowitego. Nagrywano poszczególne instrumenty na taśmę, wymieniało się te brzmienia. Taki Mellotron bywał również kapryśny. Zdarzało się, że potrafił wciągnąć taśmę jak typowy magnetofon, gdyż był to po prostu magnetofon z głowicami. W wielkim, ogromnym skrócie. Zresztą zobaczcie, mój film, nie pamiętam z których to było targów, ale to były targi NAMM Show. Jak wciągnęło pięknie taśmę do Mellotrona. O, wciągnęło taśmę do Mellotrona. Po pierwsze, bardzo mi żal tego instrumentu, który tam był na tym filmie. Po drugie, od tamtej pory cały czas się zastanawiam, czy taśmy użyte, które zostały wciągnięte, to taśmy jakieś kopie, czy oryginały z tego Mellotrona. Jak oryginały, to byłoby szkoda. No ale właśnie, Mellotron, duży instrument na kasety, można powiedzieć, gdzie może wciągnąć taśmę, może się stać jakakolwiek awaria. Wszystko się zmienia. Mamy XXI wiek. Mellotron również przeszedł zmiany. Jest teraz dostępny w wersji po prostu cyfrowej. Możecie połączyć dwa brzmienia ze sobą. Taśmy Wam na pewno nie wciągnie. Malutki, zgrabny instrument. Mellotron Mini. Zapraszam. Dzisiaj właśnie to testujemy. Mellotron Micro. Ten instrument naprawdę ma prawo się podobać. Z przodu, jak zauważyliście, świeci nam piękne logo M. Micro posiada dwa wyświetlacze, posiada 100 brzmień, próbki 24-bitowe, a próbki pochodzą z Chamberlina oraz z Mellotrona. Lata 60. Ważne jest to, że w innych, wyższych modelach możemy rozszerzać brzmienia o opcjonalne karty. Tutaj tego nie ma. 100 brzmień, tak naprawdę podstawowe brzmienia Mellotrona. Podstawowe, czyli takie, z którymi jesteśmy osłuchani. Brzmienia magiczne, brzmienia pełne ciepła. No właśnie, jak usłyszeliście, smyczki z Mellotrona dodają takiego ciepła w każdy utwór. Ale oczywiście smyczki to nie koniec możliwości Mellotrona. Jak wspominałem, mamy dwa malutkie monitory, które pokazują nam, jakimi brzmieniami gramy. Dwa monitory, czyli oczywiście, jak się domyślacie, możemy łączyć dwa brzmienia ze sobą. Panel lewy przypomina nam starego Mellotrona. Mamy opcję właśnie łączenia brzmień ze sobą i miksowania A z B oraz po środku. Możemy sterować również wysokością odtwarzanego dźwięku i tutaj bardzo dobre rozwiązanie, gdyż znajdujemy skokowy punkt 0, więc nie musimy ustawiać tego dokładnie. Mamy również potencjometr zmiany brzmienia ton oraz głośność, no i szybkie zmiany oktaw. Pakiet brzmień jest tutaj naprawdę ogromny. Mamy pianina, gitara, akordeony, w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne do występowania na żywo i do pracy w studio. Oczywiście jest lista brzmień, z której sobie możemy skorzystać, no ale oczywiście jeśli mamy 100 brzmienia, chcemy użyć na przykład brzmienia drugiego i 99, to nie będziemy kręcić jak szaleni kółkiem do wyboru brzmień. Możemy stworzyć tak zwaną swoją playlistę i ustawić brzmienia tak jak chcemy. Mellotron posiada aftertouch.
Mellotron posiada 4 charaktery brzmieniowe. Mellotron 400N, Mellotron 400E, Mellotron MK2 i Chamberlain M1. Co ciekawe, możemy również zmieniać prędkość. Prędkość odtwarzania dźwięku. Możemy zejść bardzo nisko, bardzo wolno, kręcąc taśmę. Potencjometr wysokości dźwięku może pracować na 2 sposoby. Pierwszy, płynny, tak, że możemy sami gdzieś tam określać nasze półtony, ale również może on pracować bardziej precyzyjnie. Posłuchajcie. Zauważcie, że po prawej stronie wyświetlacza znajdujemy wskazówki, że za ten kontroler odpowiada Control Change 22. Bardzo sprytne. Oczywiście Aftertouch możemy wyłączyć. Możemy również zmienić czułość klawiatury na dynamikę gry. Możemy również włączyć atak czy release. W parametrach MIDI możemy zmienić chociażby kanał MIDI czy zakres pracy pitchbendera. Ten test powinien zakończyć się właśnie w tej chwili, ale się nie zakończy. Teraz przesłuchamy sporo brzmień z Mellotrona. Będzie tego sporo. Tak mnie się przynajmniej wydaje. A więc zaczynamy.
Przyznam szczerze, że pojawienie się Melotrona w wersji cyfrowej jest posunięciem dość odważnym. Przecież na rynku nie brakuje instrumentów, które wiernie potrafią naśladować brzmienie Melotrona, to co przemawia za kupnem chociażby mikro bądź droższych jego wyższych braci. Po pierwsze, na koncercie mówisz: poproszę więcej Melotrona do odsłuchu, nie Korga Norda, Yamaha, Kurzweila czy Rolanda. Jasne, że możemy się śmiać z tym odsłuchem, natomiast Mellotron daje nam poczucie gry na takim prawdziwym Mellotronie. Oczywiście cyfrowym, ale jednak. Są osoby, na których ma to ogromny wpływ na ich twórczość. Nie trzeba gdzieś tam szukać tych presetów. Mamy tutaj to, co chcemy. To, co nam się kojarzy z Mellotronem. Czyli jeśli potrzebuję brzmienia Mellotrona, sięgam po Mellotron. Jeśli potrzebuję brzmienia Fender Piano, sięgam po Fender Piano, Hammond bądź inny cudny klasyk. Szybkość pracy poraża. Masz wszystko pod kontrolą, a więc to nie jest instrument z gatunku klikaj, aż przeklikasz cały ekran roboczy i coś tam ustawisz. Wszystko po lewej stronie, tak jak być powinno. Zastanawiam się tylko, czy taka ilość klawiszy, czyli 25, będzie odpowiednia dla każdego. Myślę, że nie. Ale jeśli gra na Mellotronie, to nie 88 klawiszy i jedziemy smyki, tylko to się gra właśnie typu takie klimaciarskie w stylu Smolika. Fleciki czy inne starodawne przeboje. Przyznam szczerze, że na targach NAMM Show zagrałem na tym instrumencie i moja reakcja była taka. Okej, na targach to było takie podejście, no gra jak Mellotron. Natomiast kiedy usiądziecie za tym maleństwem, bądź za większym instrumentem, to tworzy się coś zupełnie innego. Taka mellotronowska magia. Niby cyfra, a jednak daje nam taki smaczek analogowości. Te próbki są naprawdę takie szumiące, delikatnie, nagrane tak daleko, ale z takim ciepełkiem, po prostu przyjemne brzmienie. Na koniec tylko dodam, że klawiatura jest mega wysokiej jakości, z delikatnymi obciążnikami pod spodem. Tak więc każdy, kto ma ochotę i okazję pograć na Mellotronie, powinien tego spróbować. Wszystkiego dobrego, na razie, pozdrawiam, cześć.